Do słoika wybierz tłuste mięso wieprzowe, np. łopatka, karkówka. Schab czy szynka są suche, można je wymieszać ze smalcem lub innym tłustym mięsem. Pokrój mięso na kawałki. Ja mam mieszankę karkówki i łopatki. Użyj soli ważonej lub soli peklowej. Na każdy kilogram mięsa użyj 15 g soli, to około 1 łyżka. Sól ważona jest nieco lepsza w smaku, natomiast sól peklowa daje większą czystość biologiczną. Możesz podzielić mięsa na dwie części i zobaczyć, który smak soli odpowiada Ci bardziej. Soli peklowej dajemy trochę więcej niż ważonej. Wymieszaj dobrze mięso z solą i odstaw na 1 dobę, na noc, do lodówki. Wyszoruj i wypasz wrzątkiem słoiki oraz pokrywki. Na 1 kg mięsa dodaj 1 łyżeczkę pieprzu. Jałowiec, mielony lub w ziarnie, ma działanie bakteriobójcze, dodaj nie więcej niż 1,5 g na 1 kg mięsa. Granulowany czosnek, nie dajemy świeżego, bo się zepsuje, 1 łyżeczka. 1 łyżeczka majeranku. Pomaga w trawieniu tłustego mięsa. Wymieszaj i przełóż do sterylnych słoików. Nałóż tyle, żeby było 3 cm wolnej przestrzeni od wieczka. Wyłóż dno szmatką, żeby słoiki nie popękały. Ściany słoików też nie powinny się stykać. Zalej wodą do wysokości 2 cm od wieczka. Potem gotuj na małym ogniu, pierwszego dnia przez 3 godziny od momentu zagotowania się wody. Po 3 godzinach wyłącz i zostaw tak w garnku do następnego dnia. Drugiego dnia gotuj 2 godziny od momentu zagotowania. Trzeciego dnia gotuj 1 godzinę od momentu zagotowania. Gotowe. Tyndalizacja mięsa to metoda konserwacji żywności, która polega na 3-krotnej pasteryzacji przeprowadzanej w odstępach od 1 do 3 dniowych. Pierwsza pasteryzacja zabija głównie formy wegetatywne, nie jest w stanie zabić niektórych form przetrwalnych. Po upływie doby, pod wpływem impulsu termicznego z przetrwalników rozwijają się kolejne formy wegetatywne bakterii, które giną po drugiej pasteryzacji. Trzecia pasteryzacja działa podobnie jak druga, zabijając ewentualne opóźnione bakterie. Mięso ogrzewa się do temperatury około 100 stopni Celsjusza, następnie schładza na 48 godzin i ponownie ogrzewa. Nie warto pomijać kolejnych etapów czy skracać np. do 5 godzin jednego dnia, gdyż mogą wytworzyć się groźne dla zdrowia człowieka patogeny.